Lecimy. Jesteśmy live. We are live. Witamy wszystkich. Mam nadzieję, że to będzie jakoś działać, ten mikrofon. Także już pomału zaczynamy. Witam serdecznie wszystkich, którzy są online. Ci, którzy nas słuchają i być może tutaj próbują dotrzeć, to tylko powiem, że to jest Dom Kultury na Autorze we Wrocławiu. Zapraszamy. Sala jest otwarta. I zaraz przedstawię gościa, ale zanim to jeszcze szybko o śniadaniach. Tak, czyli to jest nasza społeczność, turkusowe śniadania. Działamy od 2017 roku. To jest społeczność ogólnopolska, zajmujemy się turkusowymi organizacjami. Dzisiaj będziemy mówić o jednym z 3 filarów turkusowych organizacji. Jest 3 filary. Jeden to samoorganizacja, self-organization, drugi to jest ewolucyjny sens istnienia, czyli po co robimy to, co robimy. I dzisiaj będziemy właśnie o tym mówić w kontekście kariery, wyboru kariery zawodowej, job career. I trzeci filar to chyba pomyślałem, pełnia, czyli bycie autentycznym. Dobrze, okej, kochani. Ja już oddaję głos naszym gościom. Dzisiaj przyleciał do nas Jarow ze Stanów. Będziemy mówić o nowych wizjach celu, wizji, mocy i kreatywności w pracy. Jest to osoba bardzo znana w wielu kręgach, więc to jest bardzo duży zaszczyt, że mógł nas dzisiaj odwiedzić. I naszym gościem, który będzie moderował spotkanie po prawej na niebiesko-turkusowo-błękitnie, jest wybrany Marcin z Łodzi, który specjalnie do nas przyjechał i też będzie uczestniczył. Okay, so the stage is yours. Witam serdecznie. Na początku pewnie się, że mnie dobrze słychać. Tak? Super. Mikrofon nie działa? Mikrofon nie działa, no. Znaczy ja mogę mówić bez mikrofonu, mogę mówić po prostu trochę głośniej, to jest ok dla mnie. Wasz komfort jest dla mnie najważniejszy. Jeżeli w online słabo mnie słychać, to proszę dajcie znać. To też będziemy tutaj działać tak, żebyście dobrze w online mogli nas widzieć i słyszeć. Nazywam się Marcin Dębski. Jestem turkusowym aktywistą od już jakiegoś czasu. Mam przyjemność działać razem z Łukaszem, z innymi naszymi kolegami, koleżankami w ramach turkusowych śniadań. I dzisiaj, teraz będzie lepiej, nie słychać, myślę. I dzisiaj mam niezwykłą przyjemność zaprezentować Jarowa. To jest osoba, która łączy 2 podejścia, można powiedzieć, wschodu i zachodu. Osoba, która wiele lat przebywała w Indiach i miała okazję dość dobrze poznać tą kulturę, podejście wschodnie, jak również jest profesorem na Vassar College w Stanach Zjednoczonych. Mieszka w Nowym Jorku. Tam też prowadzi swoje warsztaty, ale nie tylko tam, bo właściwie w różnych krajach, między innymi w Polsce. Od 4 lat bywa tutaj raz do roku, przyjeżdża właśnie poprowadzić swój sztandarowy warsztat, który bardzo wiąże się z drugim filarem turkusu, czyli tym dążeniem do pełni, czyli jak odnaleźć swoje głębsze powołanie, jak to powiązać z tym, czego potrzebuje świat i na czym możemy zmonetyzować. Ma bardzo duże, wieloletnie doświadczenie. Jest autorem kilku książek, między innymi Stwórz pracę, którą kochasz, która została przetłumaczona też na język polski i zachęcam do zapoznania się z nią. To tyle. Myślę, że jako osoba, która miała okazję też uczestniczyć w warsztatach Rika, uważam, że o Riku najlepiej Rika doznawać. Mniej może mówić o nim, najlepiej jego po prostu poznawać. Mam nadzieję, że to będzie dla Was dzisiaj fajne, inspirujące śniadanie. A jeżeli będą się pojawiały jakieś pytania, to śmiało
możecie w trakcie, bo pewnie się, is it okay for you if they ask questions during your presentation? Więc tutaj potwierdza, że możecie śmiało zadawać te pytania również w trakcie. No i nie przedłużając, jeszcze tylko powiem, może wspomnę 2 słowa. Chciałem podziękować naszym partnerom tego wydarzenia, turkusowym firmom Perfect Circle, ŻYWO i Travel Architects, a także naszemu partnerowi medialnemu magazynowi Purpose, gdyż pomogli nam tutaj właśnie w dotarciu do większej ilości osób, jeżeli chodzi o to dzisiejsze wydarzenie. Także dziękujemy serdecznie. Okay. Maybe or should I? If you can, just take it because it's better for guys here. Closer, yeah. Yeah. A little closer. Even closer. Yes, great. Thank you, Ross. Well, welcome. Thank you, Martin. And I met last summer. Witam Was serdecznie. Dziękuję za możliwość przybycia tutaj. Spotkaliśmy się z Marcinem poprzedniego lata. Along with Razem z Walkiem, który też jest tutaj obecny. Cobra. W Kawkowie. Center called Twitter. W takim miejscu, które się nazywa Twitter. And Twitter is an interesting word. Tu i teraz to w ogóle bardzo ciekawe słowo. It's kind of become a meme. Jest to rodzaj memu. Be here and now. Być tu i teraz. The question is, can I be here now and still do the laundry, still be productive, things like that? Pytanie jest, czy mogę być tu i teraz, robiąc pranie, będąc produktywnym. And a lot of the work that I'm sharing, I'm sure you already know. I z tego, czego nauczam, jestem pewien, że wiele rzeczy znacie. But maybe I can offer you some new ways to see it and experience it. Być może mogę Wam zaproponować nowe spojrzenie na te rzeczy i nowy sposób doznawania. There are really interesting questions out there about how to transform cultures. Są interesujące pytania dotyczące tego, jak można transformować kulturę. In China, for example, Mao Zedong consciously tried to transform culture. They had killed 70 million people. Na przykład w Chinach Mao Zedong próbował specjalnie, celowo transformować kulturę i doprowadziło to do śmierci 70 milionów ludzi. I was in China a few years ago. Byłem w Chinach kilka lat temu. And I asked one person, what happened to the great proletarian cultural revolution? I zapytałem się, co stało się z tą rewolucją kulturową, tą wielką rewolucją kulturową. And he said to me, we decided that it was better for some people to be rich and some people to be poor than for everybody. I zdecydowaliśmy o tym, że lepiej było, jeżeli część ludzi była bogata, a część nie była bogata, niż wszyscy byli biedni.
in the 1960s, it was a relatively famous moment. W latach 60. był taki doniosły moment, znany moment. When the Prime Minister of the Soviet Union and Vice President of the United States had a debate in a kitchen. Kiedy to premier Związku Sowieckiego oraz wiceprezydent Stanów Zjednoczonych mieli debatę w kuchni. What system could be more productive? Który system jest bardziej produktywny? Who's going to put, we used to say, a chicken in every pot? A który może lepiej, to jest takie sformułowanie angielskie, powkładać kurczak do każdego zdania. But a funny thing happened on the way to this dream. Ale to, co było ciekawe, zabawne, się zdarzyło. Well, let me back up. Pozwólcie, że jeszcze cofnę się. I remember, I think I was 8 years old Gdy miałem 8 lat. when in New York, where I live, we had what's called the World's Fair. Every company displaying their magic. W Nowym Jorku, gdzie dorastałem, były firmy, które próbowały zainteresować ludzi swoimi produktami. And one of the slogans of, I believe it was General Electric, I był taki slogan, chyba to był General Electric. they said, there's a great, big, beautiful tomorrow. Jutro jest piękne. Beautiful tomorrow. So this is the paradigm of progress. To jest paradygmat progresu. And whether you look at Marx, Hegel, neoliberalism, capitalism, they're all invested in this paradigm of progress. Jeśli patrzymy na różne systemy czy filozofie, marksizm, neoliberalizm czy inne, one zawsze patrzą przez pryzmat paradygmatu progresu, przyszłość. And it's like you're climbing this ladder to this great, successful moment. I chodzi o to, żeby wspinać się po tej drabinie do tego momentu, w którym osiągniesz sukces. But what happens when you get to the top of the ladder Ale co się dzieje, kiedy dojdziesz do szczytu tej drabiny? and you realize there's no place to go? Zdasz sobie sprawę, nie masz gdzie indziej pójść. Or you realize that the ladder is leaning against the wrong building. Albo zdajesz sobie sprawę z tego, że drabina jest oparta nie o ten budynek, który byś chciał. Perhaps we need to revision what we understand progress to be. Być może potrzebujemy zmienić nasze postrzeganie, zmienić naszą wizję odnośnie tego, czym jest progres, czym jest rozwój. And the thought of being here and now challenges the paradigm of progress. I ta myśl, być tu i teraz, ona rzuca wyzwanie temu paradygmatowi progresu. It doesn't erase progress. It doesn't mean that progress is a bad thing. Ona nie kasuje progresu, nie wymazuje go, nie mówi, że to jest coś złego. But it says that your inner subjective reality is also important in the workplace, not just at home. Mówi jednak o tym, że twoja subiektywna wewnętrzna rzeczywistość, ona jest również ważna w pracy, nie tylko w domu. Some people call that happiness. Niektórzy nazywają to szczęściem. But happiness can be very fleeting, so it comes and goes. Ale to jest takie nieuchwytne, ulotne, przychodzi, odchodzi. But you will notice whether you're happy or unhappy, enthusiastic or not enthusiastic, it's always here and now. Ale ty wiesz, kiedy jesteś szczęśliwy, nieszczęśliwy, smutny, radosny. Zawsze wiesz w danej chwili.
And moving into here and now is not something that you can do through training. I przeniesienie się do bycia tu i teraz to nie jest coś, co możesz zrobić praktykując, trenując. Because here and now is where you already are. Ponieważ ty już jesteś tu i teraz. If I ask you right now, where am I? I'm here. Kiedy zapytam was, gdzie jesteście? Jesteśmy tutaj. What time is it? It's now. Jaki jest czas? Teraz. If I call you up at 4 in the morning, you're sleeping, and say, where are you? I'm here. Kiedy obudzę was o 4 nad ranem i zapytam, gdzie jesteście, jestem tutaj. And what time is it? Now. Jaki jest czas? Teraz, jest teraz. And in 100 years, it will be the same answer. Za 100 lat to będzie ta sama odpowiedź. The fear is often that if I allow myself to be fully present, I will not succeed in the workplace. I won't be productive. Jest taki lęk, który powoduje, że obawiamy się, że jeżeli będziemy tu i teraz, to nie będziemy osiągać sukcesu, nie będziemy produktywni w pracy. To be here and now, I have to be sitting under a tree somewhere, in some monasteries. Żeby być tu i teraz, to ja muszę siedzieć gdzieś pod drzewem, medytować, że muszę być zamknięty w klasztorze. And that is absolutely not correct. To nie jest prawda. When I first came to Poland in the late 90s, Kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Polski w latach 90., I was invited by a group, zostałem zaproszony przez pewną grupę. but I wanted to come because my grandparents were born in Poland. Chciałem tu przyjechać również dlatego, że moi dziadkowie się tu urodzili. And I didn't know anything about my ancestry and my history. A ja nie wiedziałem nic o moich przodkach i mojej historii. And the people who invited me a number of them were highly trained in Zen meditation. I ludzie, którzy mnie zaprosili, większość z nich była wieloletnimi praktykami Zen. And it was very interesting. I said, how have you got all this training? I ja się zaciekawiłem, a jak wygląda wasz trening? They said in the 1970s, the government allowed the meditation teachers to come in. Oni odpowiedzieli, że w 70 latach rząd pozwolił nauczycielom medytacji przyjechać. Because they thought that if people meditated, they would not rebel. Ponieważ ich założenie było takie, czy ich myśl była taka, że jeżeli ludzie będą medytować, to nie będą się buntować. But it turned out that they meditated and they rebelled. Ale okazało się, że oni i medytowali, i buntowali. In the 1950s and 1960s, you could argue that the core, the center of cultural transformation were universities. W latach 50., 60. wydawało się, że centrum rewolucji kulturalnej są uniwersytety. I would argue that right now in our culture, the core of cultural transformation is business, especially small business. A ja uważam, że w tej chwili, w dzisiejszych czasach, tym centrum tej transformacji kulturowej są biznesy, zwłaszcza małe biznesy. Why? Dlaczego? Because when you create a business, you are also creating a culture. Ponieważ kiedy tworzysz biznes, kiedy tworzysz organizację, również tworzysz jej kulturę. Can we create a business culture that will be more friendly to being here and now? Czy możemy stworzyć taką kulturę organizacji, która będzie bardziej przyjazna dla tu i teraz? My publisher in America, Mój wydawca w Stanach Zjednoczonych, and at their headquarters, w swojej siedzibie, they have like the organizational chart, mają taką ściankę poświęconą organizacji president, vice president, treasurer, marketing. i taki schemat organizacyjny, tak? Prezydent, wiceprezydent, dyrektor marketingu. And the very last one
is dogs. A na końcu są psy tego schematu organizacyjnego. Because the CEO created a culture where people could bring their dogs to work. Ponieważ prezes zarządu, a prezydent stworzył taką kulturę organizacyjną, gdzie ludzie mogą przyjść z psami do pracy. And they pay someone to take care of them. I jest tam ktoś, kto się tymi psami może zająć. Now this may seem trivial, To może jest trywialne, może wydać się trywialne. but I knew one of their people Znam jednego z osób tam pracujących, jedną z osób, who willingly took a 40% pay cut która dobrowolnie zdecydowała o redukcji swojego wynagrodzenia o 40% from a big publisher z dużego wydawnictwa, to work at this company żeby pracować właśnie w tej firmie. because my well-being is more important than my productivity. Ponieważ stwierdziła, że mój dobrostan jest dużo bardziej ważny niż moja produktywność. Or to maybe a little more clearly, productivity without well-being is what we generally are experiencing. Albo może, żeby jeszcze być bardziej precyzyjnym, produktywność bez dobrostanu nie jest tym, czego się doświadcza. Well-being without productivity is the other side of that. A z kolei dobrostan bez produktywności jest po drugiej stronie ekstremu. I have not seen that work. I nie widziałem, żeby to zadziałało. So how can we put these two together? That's what I. I moim głównym obszarem pracy zawodowej jest to, jak połączyć te dwie rzeczy razem. How can we do well and feel well at the same time? Jak możemy dawać dobre rezultaty i czuć się dobrze w tym samym momencie. So what I will share with you today are 4 paradigms, Chciałbym podzielić się dziś z Wami 4 paradygmatami, or rather 4 paradigm shifts albo może innym spojrzeniem na to. that in your own way, if you can consciously go toward this, Więc jeżeli możesz świadomie podążać w tym kierunku, you're helping to move the culture. pomagasz transformować kulturę, całą kulturę. So let's see if we can change the slide. Thank you. Jeżeli, And next one. The next one. Okay, that's this is the crux of the problem. Okay. tu jest jądro problemu. Did we come here just to make things and be completely stressed out and sick all the time? Czy przyszliśmy robić tu rzeczy i być jednocześnie cały czas chorzy? And if you're going to change this paradigm, Jeżeli zmienić ten paradygmat, you need to really feel it very deeply. potrzebujesz to poczuć naprawdę głęboko wewnątrz siebie. That I was not made, I was not created to do this. One on the bottom. Że nie zostałem stworzony po to, żeby robić to, co jest na dole, na zdjęciu na dole. You know, the mind will come as well, this is the way it is, this is the system, Umysł będzie ci podpowiadał, ale tak właśnie jest wszędzie naokoło, tak wygląda system. this is the way it's always been. Tak zawsze było. But if there's something in you that is not satisfied, Ale jeżeli jest coś w tobie, co nie czuje się szczęśliwe z tego powodu, something in you that wants to develop something more. coś, co chce czegoś więcej, pragnie czegoś więcej. The ancient Greeks called that something your daimon, or your guardian spirit. A w starożytnej Grecji nazywano to daima albo duchowy strażnik. The idea that every living being comes to earth with a purpose already figured out. Że każdy, kto przychodzi na ten świat, ma jakiś cel, ma jakąś swoją misję. This is very significant To ma duże znaczenie. because a lot of us, we put a lot of pressure on ourselves
what am I supposed to do? What is the right path? Which way should I go? Ponieważ często nakładamy na siebie sami presję, która ścieżka jest właściwa, co mam zrobić. But what if it's already decided? To jeśli to już jest zdecydowane wcześniej. And you just have to open to that intuitive voice inside. Jeśli tym, co potrzebujesz zrobić, to odkryć to, otworzyć się poprzez otwarcie się na swoją intuicję. When you betray that in yourself, Kiedy to zdradzisz w sobie, when you betray your sense of mission, who you are. kiedy zdradzisz to, kim jesteś, zdradzisz swoją życiową misję. For example, you fall in love with somebody, Na przykład zakochasz się and your heart knows that they're the right person for you, twoje serce doskonale wie, że to jest ta właśnie osoba. but they're not the right person for your neighbor, for your family, for your idea of who you are. Ale nie jest to odpowiednia osoba dla twoich sąsiadów, twojego otoczenia, jakiegoś wyobrażenia o tym, z kim powinieneś być. So you betray yourself, Więc wtedy siebie zdradzasz. and something inside of you goes to sleep, Coś w tobie zamyka się. and you have to compensate with alcohol, entertainment, the whole story. I wtedy kompensujesz to poprzez alkohol, poprzez rozrywkę, poprzez różnego rodzaju użytki tego typu historii. Give you one more example. Podam jeden przykład. I worked with a man. He was working with a company that made windows. Pracowałem kiedyś z człowiekiem, który pracował w firmie, która produkowała Not computer windows, real. nie Windows taki komputerowy, tylko prawdziwe okna z szkła i z... And one day, the president of the company called him in, I kiedyś prezes tej firmy zawołał go do siebie. and he said, "I want to make you a vice president." Chcecie uczynić wiceprezesem. There's only one qualification. Jest tylko jeden wymóg. You have to always vote with me. Musisz głosować zawsze dokładnie. And this is a moment we all have when our integrity gets tested. To jest taki moment, kiedy nasza integralność jest testowana. And the man very said, "No, I can't do that. It's against my conscience." Ten człowiek powiedział, nie, przykro mi, nie mogę tego zrobić. To wbrew temu, co wierzę. He wound up leaving the company. I odszedł z tej firmy. 6 other people went with him. 6 innych osób poszło z nim. They started their own company. Zaczęli swoją własną firmę. They were tremendously successful. I odnieśli ogromny sukces. Let's do the next slide, please. This, ironic or interestingly, is what I call abundance. I to o ironię nazywam obfitością. People think that abundance is getting a lot of stuff. Ludziom się wydaje, że obfitość to posiadanie wielu rzeczy. Or being famous, Albo bycie sławnym. something like that. Coś w tym stylu. But how many pairs of shoes do you really need? Ale ile tak naprawdę par butów potrzebujesz? I think it's really great. I was in Warsaw. I was in Zabrze. Zawsze. I was in Zabrze, and there was a big line, Byłem kiedyś w Zabrzu i była długa kolejka. and there was somebody in the back Ktoś z tyłu, who was a little bit drunk, trochę podcięty very loud, i głośny. and he started saying, "Oh, this line is just like the old days, you know, the communists. We have a big line around Zabrze." To jest kolejka jak za czasów komuny. So yeah, it's really great to get the food you need easily. It's important. To jest super, kiedy możemy w łatwy sposób otrzymać produkty żywnościowe, których potrzebujemy. But how much can you consume? Ale ile tak naprawdę możesz zjeść? As a young man, I lived in India, A jako młodzieniec żyłem w Indiach looking for something. i szukałem czegoś. And one day I had an interview with a spiritual figure. I raz miałem wywiad z osobą duchową. And I started complaining to him about all the problems I saw in India. I zacząłem narzekać na wszystkie problemy, które widziałem w Indiach. And he said to me, how many chapatis? Chapatis is Indian flatbread.
how many chapatis are going to be made in the town today? I on zapytał mnie, ile takich chlebków indyjskich ma być dzisiaj wytworzonych w mieście. I don't know, 50,000. A ja stwierdziłem, nie mam pojęcia, może 50 000. He said to me, how many are you going to eat? A ile z nich ty zjesz? I said, 3. 3. He said, can you pay attention to those 3? Czy możesz skupić się na tych 3? Abundance is not accumulation. Obfitość to nie kumulacja. It is feeling, it's a very deep feeling that everything is okay. To takie bardzo głębokie przeświadczenie, poczucie, że wszystko jest okej. Not trying to tell yourself it's okay. Nie mówienie sobie z głowy, że to jest okej. One practice I work with. Jedna praktyka, którą znamy, At any moment, możliwa do zrobienia w każdej chwili. breathe in, you breathe out, Wdychasz i wydychasz. and say, this moment is enough. Powtarzasz sobie, ten moment jest wszystkim, czego potrzebuję, jest wystarczający. Breathe in, you breathe out, and this moment is enough. Wdychasz i wydychasz powietrze i mówisz sobie, ten moment, ta chwila jest wystarczająca. The scarcity paradigm says it's never enough. Paradygmat braku mówi o tym, że nigdy nie jest wystarczający. And if I can scare you with that scarcity paradigm, then I can control you. Jeśli mogę was wystarczająco dobrze wystraszyć tym poczuciem braku, mogę was kontrolować. Like, do what I tell you or else you go to hell. Więc będziecie robić to, co wam powiem, albo idźcie do piekła. You've heard that one for thousands of years. Słyszycie to od 1000 lat. So, if you can get yourself into the state where not only is it enough, but I am enough. Więc jeśli możesz uruchomić w sobie ten stan świadomości, w którym nie tylko mam wystarczająco dużo jedzenia, jestem wystarczający, It's really a momentous moment to jest bardzo znaczący moment, because you stop living somebody else's life ponieważ przestajesz żyć czymś innym życiem. and you accept your life. I akceptujesz swoje życie takim, jak ono jest. And that's when your talents and abilities can really flower. To jest taki moment, w którym twoje talenty, twoje możliwości mogą naprawdę rozkwitnąć. If I had to define abundance, Jeżeli miałbym zdefiniować jakoś obfitość, I would define it as the absence of anxiety. zdefiniowałbym ją jako brak niepokoju, brak lęku. And it's characterized by a very deep trust in existence. I charakteryzuje się ona bardzo głębokim zaufaniem do życia. Imagine two people go for the same job interview. Wyobraźcie sobie dwie osoby, które idą dokładnie na tą samą rekrutację. They both say the same thing, Robią dokładnie te same rzeczy, but inside they're thinking different. ale w środku myślą inaczej. One person is thinking, I really need a job. Can you please give me this job? And, if I don't get this job, my whole life is going to be ruined. Jedna osoba myśli, proszę bardzo, daj mi tę pracę, bardzo potrzebuję tej pracy. Jeżeli nie dostanę jej, moje całe życie będzie zrujnowane. The other person is thinking, I could really do well. I could really make a contribution here. You would be lucky to have me. Druga sobie myśli, mogę naprawdę dać dużą wartość tej firmie. Mogę wnieść spory wkład. To będzie dla was dobry wybór, jeśli mnie wybierzecie. Who has a better chance of being hired? Kto z nich ma większą szansę być zatrudniony? Well, that depends. To zależy. Because some people are vampires.
Ponieważ niektórzy zachowują się jak wampiry. And they only want people on their team who they can take their energy from. I chcą mieć w zespole takie osoby, których mogą brać energię, wyssać energię. But in most cases, if you're building a team, you want people who are confident, who have something to offer. Jednakże w większości przypadków chcemy ludzi, którzy są pewni siebie, którzy mają coś do zaoferowania, coś do dania. So abundance is confidence, trust, absence of anxiety. Więc obfitość to pewność siebie, zaufanie i brak niepokoju. So you may be wondering, who are these strange people? Pewnie się zastanawiacie, kim są ci ludzie za mną na slajdzie. And what does this have to do with abundance? Co to ma w ogóle wspólnego z obfitością? So I'm offering you one way to connect with an abundant paradigm. Chcę wam zaoferować jeden sposób na to, jak można się połączyć z paradygmatem obfitości, o którym mówię. You find people who inspire you, Znajdujesz osoby, które cię inspirują and you keep them close. i trzymasz je blisko przy sobie. These people don't have to be alive. To nie muszą być osoby, które są żywe. They don't have to be like you, Nie muszą być tacy jak ty. but something about them inspires you. Ale coś w nich cię inspiruje. For example, Na przykład. in World War II, there was a great American general named Patton. A podczas II wojny światowej był taki wielki generał amerykański Patton. Genius as a general. Wyśmienity generał, genialny. He believed that he was an incarnation of Alexander the Great. Wierzył, że jest inkarnacją Aleksandra Wielkiego Macedońskiego. Whether that's true or not is irrelevant. I czy to była prawda, czy nie, to naprawdę nie jest istotne. What is relevant is he knew everything about Alexander. To, co jest istotne, to to, że wiedział wszystko o Aleksandrze Wielkim. Every battle, Każda bitwa. how it inspired him. Wiedział, jak to go inspiruje. And that gave him a lot of power. I to dawało mu ogromną moc. These are just people who inspire me. To są ludzie, którzy inspirowali mnie. One of them is not even human. Jedna z tych istot nie jest nawet człowiekiem. The Italians gave me that picture. It's an angel of abundance. Dostałem to we Włoszech. Jest to anioł obfitości. Because it's very interesting how this works. Ponieważ to jest ciekawe, jak to działa. Imagine there's a salesperson. Wyobraźcie sobie sprzedawcę. And let's say this person is the nephew of the CEO. Wyobraźcie sobie, że jest on bratankiem prezesa. So we have to give him a very good treatment. Więc chcemy go traktować w sposób szczególny. So let's say they give him Warsaw. Więc na przykład dajemy mu jakiś lepszy obszar, na przykład Warszawę. And they expect him to bring in, I don't know, 100,000 zlotys a month. I oczekujemy, że przyniesie firmie, nie wiem, może 100,000 złotych miesięcznie. And he brings in 50,000. A przynosi 50. We can't keep him. Nie możemy go zatrzymać, But we can't fire him because he's nephew of the boss. ale też nie możemy go zwolnić z powodu jego relacji. So we give him a less rich territory. Więc dajemy mu jakieś inne terytorium, inny obszar, nie tak dobry jak Much poprzedni. smaller city. Jakieś mniejsze miasto. The end of the year, again, 50,000 every month. I pod koniec roku ponownie on dowozi 50,000 każdego miesiąca. Oh, he got so much better. No to widzimy, że się poprawi. Let's give him Warsaw again, To dajmy mu Warszawę znowu. 50,000. Znowu 50,000. Because that number is in his mind is what I'm able to do. Ponieważ ta liczba jest drukowana w jego umysł i on wierzy, że to może osiągnąć. Whatever you think you are, that's what you're going to do. I cokolwiek wierzysz, że możesz, to będziesz miał. So how do you move beyond your self-created limitation? Więc jak przenieść się ponad ten poziom swoich przekonań, swoich wierzeń. And it's not just self-created. I to nie jest tylko samopraca. You get all these messages growing up.
ponieważ dostajesz różne informacje z zewnątrz, jak dorastasz. You're a woman, you can't do this, you can't do this. Na przykład jesteś kobietą, nie możesz tego robić, tamtego. How do you get beyond these messages? Jak się uwalniasz od tego? You find someone who inspires you and who's gone beyond, and you connect with them. Znajdujesz kogoś, kto cię inspiruje, kto już to zrobił, możesz się z nim połączyć. Just for example, Jako przykład. the person in the center was my teacher. Osoba w środku była moim nauczycielem. She was an extraordinary woman, Była niezwykłą kobietą. extremely gifted as a healer and meditation teacher. Niesamowicie uzdolniona jako uzdrawiacz i nauczyciel medytacji. And all the male yogis who came to the West, they all wanted her to, be the mother of my ashram, be my assistant. I wszyscy jogini, którzy przyjeżdżali ze wschodu, pragnęli tego, żeby ona otoczyła ich swoją specjalną opieką. And she always said, no, Ona mówiła zawsze nie. I'm here to be myself. Jestem tutaj, aby być sobą, robić to, co robię. But there's an interesting point here that takes us to the next paragraph. Ale to jest jedna ciekawa rzecz, która zabiera nas do następnego paradygmatu. There was a superstar guru in India named Sai Baba. Był taka gwiazda guru w Indiach, Sai Baba. And my teacher Hilda was with him for many years. I moja nauczycielka Hilda była z nim przez wiele lat. And she was going to go back to America. I chciała wrócić do Ameryki. And Sai Baba said to her, don't go back to America, you'll get nothing but trouble. Sai Baba powiedział jej wtedy, nie wracaj do Stanów, tam tylko same zmartwienia. But she was abundant. She followed her heart. She went back. Ale ona była obfita w swoim sercu i ona wróciła. About 10 years later, 10 lat później she comes back. wróciła do Indii But she's back, she has like 60 students with her. z 60 studentami. And at Sai Baba's place, the whole game was to get an interview, get him to interview. I będąc u Sai Baby, każdy chciał zrobić z nich wywiad. So they got one and they were with him. Więc udało się to zrobić. And he was very stern. I on był taki trochę zmieszany. He said, Hilda, what are you teaching them? Zapytał Hilda, czego ty ich uczysz? And she knew that this was her test. This was the moment. Ona wiedziała, że to jest test, to jest ta chwila testu. And she said, oh, Baba, I'm just teaching them baby stuff. O baba, uczę ich takich podstaw. And, laughed and all the energy balance. I wszyscy się zaczęli śmiać, zaczęło się jakoś tak luźno i przyjemnie. There's abundance, but there's also everybody else. Jest obfitość i jest wszystko poza nim. And how can you share your abundance with everybody else as opposed to trying to force it down their throats? I jak to zrobić, żeby podzielić się tą swoją obfitością ze światem, z innymi, nie zmuszając, nie wpychając im tego do. So in my career work, there are 3 questions that I will ask anybody. Więc w mojej karierze zawodowej zadawałem często 3 pytania. In terms of working to develop authentic work that makes you feel good. Aby pomóc rozwinąć autentyczną pracę, która powoduje, że jesteśmy cały czas And this was the first question, who inspires you? To jest właśnie to pierwsze pytanie. Kto cię inspiruje? We can move to the next slide. Next one. Oh, wait, let's stay there for a second. Let's just stay there. This model is from Howard Gardner at Harvard School of Education. To jest model z Harvardu. It's a model of human intelligence. To model ludzkiej inteligencji. And Gardner's contribution was that there are a lot more than one type of intelligence. I ta koncepcja mówi o tym, że jest więcej, to jest model Gardnera, przepraszam, mówi o tym, że jest więcej niż jeden rodzaj inteligencji. I don't know how early school education works. Nie wiem, jak to działa system edukacji w Polsce, zwłaszcza ten wczesny system edukacji.
But in America, like math, science, language. Natomiast w Stanach to jest tak, że matematyka, język i jakiś naukowy przedmiot. That is intelligence. To jest inteligencja. Wszystko rozumiemy. Art and music, a little bit off to the side. A sztuka, muzyka, raczej tak z boku. There's something that Gardner called interpersonal intelligence. A u Gardnera jest coś takiego, co się nazywa inteligencją interpersonalną. The ability to relate with others in a positive way. Jest to umiejętność, aby nawiązywać pozytywne relacje z innymi. They don't even think about that. A w szkole w ogóle o tym nie myślą. There's another kind of intelligence called kinesthetic intelligence. Jest inny rodzaj inteligencji, który się nazwał inteligencją kinestetyczną. It's not intellectual. W ogóle nie ma wspólnego z intelektem. It's like a wine taster can tell from a bottle of wine where it was made, what were the grapes. To przypomina to, w jaki sposób degustator wina po jego smaku jest w stanie rozpoznać, jaki to jest rocznik, skąd pochodzi, tego typu rzeczy. Very often people with kinesthetic intelligence growing up, they are told that they're stupid. I zdarza się tak często, że ludzie, którzy mają ten rodzaj inteligencji i dorastają, to mówi im się, że są głupi. Because their intelligence is not in the mainstream. Ponieważ ta ich inteligencja nie jest w mainstreamie. So abundance has to do with honoring and accepting your own intelligence, your own energy. Więc w obfitości chodzi o to, aby akceptować swoją inteligencję, swój rodzaj inteligencji. I'm in India, Byłem w Indiach, working on my doctoral dissertation, pracując nad pracą doktorską which is in Sanskrit literature. z obszaru literatury sanskrytu. A very well-known sage, holy man, comes to town. I taki człowiek mocno wykupiony przyjechał do miasteczka. And I meet him, I go spotkałem. and he says, "What are you doing?" Zapytał mnie, co robisz? I say, "I'm quitting my doctoral dissertation today. I'm leaving." A więc rzucam tą pracę. He says, "Why?" Zapytał mnie, dlaczego? He said, "Because I've met 10-year-olds who know more Sanskrit than me. Ponieważ spotkałem tu 10-latków, którzy wiedzą o sanskrycie więcej niż ja. So why should I do this?" Po co mam to robić? Very powerful answer. Bardzo taka mocna odpowiedź. He said, "That may be true, Być może to prawda, but you have something to contribute here that nobody else can because of your own experience, your own history. ponieważ ty możesz wnieść coś unikatowego poprzez twoje doświadczenia, poprzez swoją historię. Do that." Zrób to. And he says, "And when and where it will manifest, that's up to the universe." Kiedy to się dokładnie zamanifestuje, to jest zostawne to siłą wyższą. That was a great moment. To była niezwykła chwila dla mnie. It's not about abundance is not necessarily about being the best. W obfitości niekoniecznie chodzi o to, by być najlepszym. It's about honoring that part of you that can contribute because it's yours. It's you. Chodzi o to, aby uznać, docenić tą część ciebie, która wnosi wkład, ponieważ to jest twoje. Well, I'm just insignificant. I'm a little person. I'll never make a difference. Jestem nieznaczący, nie uda mi się osiągnąć wpływu. Imagine, we call it the rush hour, all cars in the road. Imagine you're in rush hour. I wyobraź sobie, że jesteś w korku And the one car, your car breaks down. i twoje auto się psuje. You're going to make a difference. I wtedy będziesz miał wpływ. So let's go to the next slide, and then we'll see if anyone has any questions. This is the model that I'm working with. To jest model, z którym pracuję. If any of you studied psychology, it's very similar to either Abraham Maslow or Eric Erickson's model of personality development.
Jeżeli ktoś z Was studiuje psychologię, to dostrzeżecie pewnie, że jest podobny do modelu Maslowa czy Eriksona rozwoju osobowości. It starts at the bottom and it goes to the top. Zaczyna się na dole i idzie do góry. But I generally focus on the first 4. Ale ja zwykle skupiam się na pierwszych 4. The first one is abundance, Pierwszy jest obfitość. meaning I belong here, I accept myself, I trust my life. Oznaczający, że akceptuję siebie, ufam życiu. The second one is really interesting. It's passion. Drugi jest naprawdę ciekawy, to jest pasja. Passion gives you the energy to really be your best, to make a difference, to so many things. Pasja daje Ci tą energię do bycia innym, do robienia tych unikatowych rzeczy. And some people are very unusually lucky. Niektórzy są naprawdę urodzeni pod szczęśliwą gwiazdą. Like Mozart, when he was 3 years old, he knew his passion was music. Na przykład Mozart w wieku 3 lat już wiedział, że jego pasją jest muzyka. Most of us are not like that. Większość z nas jednak takich nie jest. But there's a design. Jest pewien There's a design. There's a design pattern. jest pewien schemat. Somewhere along the line of your life, somebody's going to show up who inspires you. Kiedy w pewnym momencie twojego życia pojawi się ktoś, kto cię naprawdę zainspiruje, It's already determined. to jest już ustalone wcześniej. So as long as we are musicians, Elvis Presley, Więc mówiąc o muzykach, Elvis Presley, he didn't decide I'm going to be Elvis Presley. on nie zdecydował, że chce być Elvisem Presleyem. He used to go, his parents would take him to the, we call them like evangelical churches with a lot of music. A jego rodzice zabierali go do kościołów, w których było dużo muzyki. Especially African American churches. To były takie kościoły z reguły afroamerykańskie. It's what inspired. Oh. To go właśnie zainspirowało. Passion. Pasję. Your passion does not have to be for the job Twoja pasja niekoniecznie musi dotyczyć konkretnie pracy, in order to help create the job. żeby stworzyć zajęcie. When you are true to your passion, it can manifest in the world. Jeżeli jesteś wierny swojej pasji, ona się może zamanifestować w świecie. I'm still on musicians. Kontynuując wątek muzyczny. Mick Jagger, the Rolling Stones, is 80 years old. Mick Jagger, lider Rolling Stones, ma 80 lat. He's still playing music. He's still into it. I wciąż gra muzykę i wciąż go to jara. How did this happen? I jak to jest możliwe? He was in the metro Był w metrze kiedyś. and he had a record. In those days, we had records, and he had records under his arm, like a CD, but they were big. A więc kiedyś był w metrze i miał pod pachą płyty winylowe. And they were B.B. King, blues players who inspired him. I on się inspirował takimi muzykami bluesa. On that same metro was Keith Richards, I w tym samym metrze był Keith Richards, who saw those records który zobaczył te płyty. and said, "You like B.B. King?" I pyta go, lubisz B.B. Kinga? They became the Rolling Stones. Tak zaczęła się historia Rolling. If you listen to the passion, it takes you where you need to go. Jeśli słuchajesz się swoją pasję, ona zabierze cię tam, gdzie potrzebujesz być. Now, this is a footnote that I'm about to give you. To jest taki A note, it's not, footnote is tangential. How do you say it? It's another way to say it. Yeah.
To taka stopka, nie wiem, jak to na polskim to przetłumaczyć, czyli taki dodatek, który chcę wam dać, dodatkowe wyjaśnienie. Because to go through it would take a few days, Ponieważ gdybym dokładnie miał wyjaśnić, to tutaj, which is what we do in Kafka. to jak przy okazji robimy właśnie. If you don't know your passion, Jeżeli nie wiesz, co jest twoją pasją, or if you feel you have no passion, bo czujesz, że nie masz pasji, what can you do? co możesz zrobić? And it's very interesting. To jest ciekawe. If you don't have passion, what you have are symptoms. Jeżeli nie masz pasji, masz jakieś symptomy. I'm tired. Jestem zmęczony. I'm very disappointed with the government. Jestem bardzo rozczarowany rządem. I have a pain right here. Mam tutaj ból. I'm in love with this person who doesn't love me. Kocham kogoś bez wzajemności. These are all symptoms. To wszystko są symptomy. And here's how it works. I tak jak to działa. What I call alignment. I don't know if you can say that. Coś, co nazywam uliniowieniem, harmonią. When you are in scarcity, Kiedy jesteś w poczuciu braku, you are either afraid of your symptoms or you hide. albo boisz się swoich symptomów, albo je po prostu ukrywasz. Because you think, I'm not good enough, nobody loves me. Ponieważ myślisz sobie na przykład, nie jestem wystarczająco dobry, nikt mnie nie kocha. By the way, in my experience, this is almost universal. I tak z mojego doświadczenia to jest dość uniwersalne. The two biggest symptoms of scarcity. Dwa największe symptomy braku. I'm not good enough, nobody loves me. Nie jestem wystarczająco dobry, nikt mnie nie kocha. When you're in abundance, Kiedy jesteś w obfitości, instead of hiding the symptom or being afraid of it, zamiast chowania tych symptomów, unikania ich, it becomes something you can work with. jest to coś, z czym możesz pracować. A symptom is anything that grabs your attention. Symptom to jest coś takiego, co po prostu zabiera twoją uwagę. There was a woman named Anita Riddick, Była taka kobieta, Anita Riddick, who when in her youth, she took a Volkswagen van and drove all around Morocco with her friends. w młodości ona w minibusie Volkswagena wjeżdżała z przyjaciółmi Maroku. And in Morocco, she was very attractive, a lot of attention to the henna that women put on their hands. I bardzo ją przyciągały taki zwyczaj tatuowania rąk henną przez kobiety Maroku. And she started investigating and researching. I zaczęła się tym ciekawić, interesować, badać. And she wound up creating what's known as the body shop. I doprowadziło to do stworzenia czegoś takiego, co nazywa się body shop. One of the first stores that sold all natural cosmetics, all over the world. Jest to sklep, który pierwszy w świecie prowadził naturalne kosmetyki. So what is attracting your attention? Co przykuwa twoją uwagę? Very interesting. You know, my world was the academic world. Mój świat to świat akademicki. Spent years in the academic world. Spędziłem w nim lata. And I noticed, like, there are some people who were really meant to be there because they loved it. Zauważyłem, że są tacy ludzie, dla których to jest to właśnie miejsce. Oni kochają. And there were a lot of people, even if they had PhDs, they were just hiding out because they didn't know what to do. Ale jest też wiele ludzi, którzy mimo tytułów profesorskich chowają się, bo nie wiedzą tak naprawdę, co mają robić. So sometimes people ask, I have a sense of where I'd like to go, what I'd like to do, but how do I get the energy to do it? Są tacy ludzie, którzy pytają się, zadają sobie takie pytanie, mam poczucie kierunku, w którym chciałbym zmierzać, ale jak mam wygenerować tą energię, która mi pomoże? In my experience, I'll give you 5 ways that this happens. Z mojego doświadczenia chcę podzielić się 5 sposobami. Death. Śmierć. Somebody in your life dies. Ktoś w twoim życiu umiera. And it puts you right in the mirror, puts your destiny in the mirror.
I to powoduje, że twoje przeznaczenie staje tuż przed nocą. because you realize that you're going to die. Bo zdajesz sobie sprawę, że ty też umrzesz. And before I die, do I want to, what did I come here for? A zanim umrę, to zadam sobie takie pytanie, po co tu przyszedłem? You know, a number of years ago in the United States, nobody thought that Obama could ever become president. Wiecie, wiele lat temu w Stanach Zjednoczonych nikt nie wyobrażał sobie, że Obama, dodany jako czarnoskóry prezydent, może zostać prezydentem. He didn't even think. Nawet on sobie tego nie wyobrażał. And then his grandmother died. I zmarła jego babcia. And when his grandmother died, it like something happens. It's like we say in English, it's now or never. I'm gonna do it now or never. Kiedy ona zmarła, on powiedział sobie, zrobię to teraz albo nigdy. Another way that vocation emerges is through divorce. Innym takim zdarzeniem, które może przywołać to powołanie, jest rozwód. And what I mean by that is when a relationship gets clear. I to mam na myśli w takim sensie, że kiedy wyjaśnia się relacja, ona się oczyszcza. Does it, clear we belong together, clear we need to stay. Jest to takie oczyszczenie, my wiemy, czy mamy być ze sobą razem, czy mamy być osobno. But suddenly all that energy that's should I go, should I stay, it gets clear. You have a lot more energy. I nagle uwalnia się ta energia, która angażowała się w zastanawianie, czy ja mam być z tym partnerem, z żoną, z mężem, czy nie, ona się uwalnia. I have to apologize that I don't know like the Polish contemporary history like I know contemporary American history. Przepraszam was, że nie znam współczesnej historii Polski, But I try to use examples, at least you know the names. ale postaram się używać przykładów, tak żebyście kojarzyli nazwisko. So another American president, Więc inny amerykański prezydent, George Bush George Bush, senior Jr. junior, ten późniejszy. He was like a cocaine head. On był uzależniony od kokainy. He was always getting in trouble. He was a joke On zawsze pakował się w kłopoty, to był jakiś żart, until he met his wife. dopóki nie spotkał swojej żony. And it was that relationship that crystallized his faith and his energy. I to była ta relacja, która skrystalizowała jego przeznaczenie. To była ta energia. There's a lot of people try to separate work and relationship. Wielu ludzi próbuje oddzielić pracę od rodziny, od świata. I would say that's part of the patriarchal paradigm. I nazwałbym to częścią paradygmatu patriarchalnego. What you are in the world, that's important. To, po co tu jesteś na świecie, to jest ważne. What you are at home, that doesn't matter. To, jak jesteś w domu, to nie ma takiego znaczenia. We're trying to transform that. Staramy się to przetransformować. Another thing that brings out vocation is illness. Innym sposobem, dzięki któremu to powołanie może się pojawić, to choroba. When you really get to the root of illness, Kiedy dojdziesz do korzenia swojej choroby, it does something in the soul. coś w twojej duszy się zmienia. Another one is losing your job. Inny przykład to strata pracy. A man told me once he walked into the kitchen in his house and he saw his father crying. Pewnego dnia ktoś mi opowiadał o tym, jak wszedł do kuchni i zobaczył swojego ojca płaczącego. He had never seen his father cry. Nigdy go wcześniej takim nie widział. 10 years old. Miał 10 lat. And he knew, without saying, he knew exactly what happened. I ten ojciec nie musiał nic mówić, on po prostu wiedział dokładnie, co się stało. He had lost his job. Stracił swoją pracę. Now, most of the time, people are afraid of losing a job. I najczęściej ludzie boją się straty pracy. But what if, when something apparently negative happens, you say, this is my opportunity. Ale co jeśli powiesz sobie coś przeciwnego, powiesz, to jest dla mnie nowa możliwość. It means I'm supposed to do something else. To znaczy, że mam robić coś innego. Think of it.
Pomyśl o tym. Another one is disaster. Innym przykładem to katastrofa. I know a woman, she was trying to decide if she should be a chiropractor. Yeah. Someone who works on people's bones. Okej. Była taka kobieta, która zastanawiała się, czy ma zostać, mam nadzieję, że to może chiromatykiem. And there was a flood. I know there's a big flood in Ludzi. There was a big flood. I zdarzyła się wtedy wielka powódź. Ja wiem, że we Wrocławiu też kiedyś była wielka powódź. And the whole basement was flooded. Cała piwnica została zalana. All her chiropractic files destroyed. I wszystkie materiały, które miała związane z tym zawodem, po prostu popłynęły. That was her answer. To była ta odpowiedź. So what I'm saying is, when something difficult happens, if you follow it in instead of fighting it out, that can lead you to your passion. Więc to, co próbuję powiedzieć, przekazać, to to, że jeżeli zamiast walczenia z tym, co się spotyka, z trudnymi jakimiś doświadczeniami, po prostu podążasz za nimi, tam możesz znaleźć swoją pasję. Aside from the academic world, when I was younger, I was deeply into the world of sports. Poza światem akademickim też bardzo interesowałem się sportem. So as a professor, I once gave a course called Sports and Spirituality. Więc kiedyś jako profesor dawałem wykład o sporcie, kurs czy warsztat o sporcie i duchowości. Now, in the second chakra, in the passion, this is where you create connections. W pasji to tam właśnie tworzą się relacje. Because you can't do this by yourself. You need people to help you, to be interested in what you're doing. Ponieważ nie możesz zrobić tego sam, a potrzebujesz ludzi, którzy się tym zainteresują się twoją pasją. I have some good connections. Więc tam są takie dobre powiązania. And I got one of the greatest basketball coaches in the United States to come to my class. I udało mi się zaprosić jednego z najlepszych trenerów koszykówki w Stanach. He asked for no money. I nie zażądał żadnych pieniędzy. I told him, look, no reporters, you can say what you really feel here. I powiedział, no nie nagrywamy tego nigdzie, to nie będzie nagłaśniane, możesz powiedzieć to, co myślisz. So one of the students asked him, how did you become a coach? Więc ktoś z studentów zapytał, w jaki sposób zostałeś trenerem? He was a player, he was very good. Był kiedyś graczem, był bardzo dobry. And he got severely injured. I doznał bardzo skomplikowanej złej kontuzji. He fell and he broke 2 discs in his spine. Złamał 2 kręgi. He was in the hospital for 6 months. Był pół roku w szpitalu. When he came out of the hospital, he couldn't play. Kiedy wyszedł, nie mógł grać. But he sat on the bench next to the coach. Ale siadał obok trenera na ławce. And that's how he learned to coach. I tak się nauczył bycia trenerem. Through this man. Dzięki temu człowiekowi. He became the most successful coach in basketball history. No właściwie można go uznać za takiego najsłynniejszego trenera koszykówki. His name is Phil Jackson. Phil Jackson pewnie kojarzysz. And Phil said something else very interesting. Powiedział coś jeszcze bardzo interesującego. He said, winning is great. Wygrywanie jest świetne. He said, but sooner or later you're going to lose. Ale prędzej czy później przegra. Everybody at some point is going to lose. Każdy w jakimś momencie przegrywa. And that moment, it builds your character. To jest ten moment, w którym buduje się twój charakter. If you can take that in and it strengthens you instead of, again, it's not real, it's not my therefore. Jeżeli możesz to tak naprawdę objąć, zaakceptować i budować na tym, zamiast wypychać to na zewnątrz, obwiniać innych, obwiniać świat. So we have abundance and passion. Więc mamy obfitość i pasję. And the next paradigm is Kolejny paradygmat to the next one. One more. Okay. One more.
One more. Oh, no, it's okay. Let's go. No. Okay, good. No. That one. Okay, yeah. I would call this focus. Nazwałbym to. Now, this is the last thing I'm going to say that we can share. I to jest ostatnie, z czym się chcę wam teraz podzielić i tak, żeby zrobić też miejsce na pytania. You've probably heard different versions of this. It's called the law of attention or the law of attraction. Być może słyszeliście różne wersje tego, prawo skupienia, prawo przyciągania. Wherever you focus, that comes into your life. Cokolwiek, na czym się skupiasz, wzrasta w tobie. If you are always complaining about being sick, you develop more illness. Jeżeli ciągle skupiasz się na tym, na narzekaniu, jak jesteś chory, no to tą chorobę karmisz, rozwijasz. So what we're looking for are methods, technologies of focus. Więc to, czego szukamy, to metody, to sposoby rozwijania tej uważności, tego skupienia. Because life is so great and there's so many possibilities. Ponieważ życie jest pełne niesamowitych możliwości. How can you expect me to know what to do? Jak możesz oczekiwać ode mnie, że wiem, co mam robić? I think we do a terrible disservice to our children when we ask them, what do you want to be when you grow up? Myślę, że robimy naszym dzieciom niedźwiedzią przysługę, pytając ich, kim chcesz być w życiu, kiedy dorośniesz? We're conditioning them to scarcity. Ponieważ warunkujemy ich w kierunku braku obfitości, braku obfitości. Because if I ask you, what are you going to be when you grow up, it means right now you're not important. Ponieważ kiedy pytam cię, kim chcesz być, kiedy dorośniesz, to daje taki przekaz, że teraz nie jesteś ważny. My son's very smart. Mój syn jest bystry. When he was 3 years old, I asked him, I said, what is your dharma? What are you meant to do? Zapytałem go, więc jaka jest twoja dharma? Co jest twoim przeznaczeniem? He said, my dharma is to play. Powiedział mi, że moją dharmą jest grać. Bawić, tak, bawić. This is called incremental trajectory. I to się nazywa trajektoria wewnętrzna. What I mean by that is, if I ask you, what are you supposed to do for the rest of your life? Więc kiedy zapytam was, co zamierzacie robić przez resztę życia, It's a very difficult question to answer. to jest bardzo trudne pytanie do odpowiedzenia. I don't know all the variables. Bo ja nie znam wszystkich zmiennych. I have no idea what's going to happen. Nie mam pojęcia, co się wydarzy. But Ale if I ask you, jeśli zapytam was, what's the most important thing for you to accomplish or focus on in the next 6 months? jeśli zapytam was, co jest taką najważniejszą rzeczą, którą chcecie osiągnąć, którą chcecie skupić w ciągu następnych 6 miesięcy, Then you have a possibility. tu pojawia się możliwość. So instead of looking at this giant picture which we don't understand, Zamiast spoglądania na ten ogromny obraz, którego nie rozumiemy, there is one question you can ask that will really help you focus. jest pytanie jak to, które pomoże ci się skupić. It's what is important now. Co jest ważne teraz? What's important now? Co jest ważne teraz? What's important now does not have to be about your work in order to affect your work. To pytanie nie musi dotyczyć pracy, a i tak może wpływać na tę pracę. It's about really being honest with yourself. For me, what's important now? Chodzi o to, żeby być całkowicie szczerym ze sobą. To jest dla mnie teraz naprawdę ważne. And this question is still a relatively new question on this planet. To pytanie jest stosunkowo młodym pytaniem na tej planecie. Most people on the planet, I'd rather have someone else tell me what's important. Większość ludzi raczej chciałaby, żeby ktoś inny powiedział im na to pytanie. The government, Rząd, whomever. ktokolwiek. When you take that responsibility, that's third chakra power. You're taking your warrior power. Kiedy bierzesz na siebie tą odpowiedzialność, to stajesz się jak wojownik. What's important now? That is what, when you go in that direction, you start getting a lot of support.
Jeżeli skupisz się na tym, co jest ważne teraz, będziesz dostawał dużo wsparcia. Now, people often ask, what if it's more than one thing? A niektórzy pytają, a co jeśli to jest więcej niż jedna rzecz? And I say, fine, you're multitasking. Super, jesteś multizadaniowcem. Some people are actually better doing 4 things at once than one thing. Niektórzy są lepsi w tym, aby robić 4 rzeczy w tym samym czasie niż jedno. But I find that 4 is usually the limit. A z mojego doświadczenia 4 to jest takie maksimum. And even those 4, I'd ask, if you have a choice, which one would manifest? Which one would it be? A i tak zwykle zadaję pytanie, że jeżeli miałoby się zamanifestować coś z tych 4, to które byś wybrał przykładnie? I want to have a child. Chcę mieć dziecko, I want to move to Krakow. chcę przenieść do Krakowa, I want to write this book. chcę napisać tą książkę, I want to learn to play the guitar. chcę nauczyć się grać na gitarze. Okay. Super. Which one, if you accomplished it, would give you the greatest feeling of satisfaction? Więc jeżeli byś osiągnął te rzeczy, to która z nich dałaby ci największe poczucie satysfakcji? And my contention is when you go in that direction, I kiedy idziesz w tym kierunku, the rest of your life lines up with it. a reszta twojego życia układa się w harmonii z tym kierunkiem. And the last place is the heart center. What's the next place? I ostatnim, 4. miejscem jest przestrzeń twojego serca. And this is probably, see, there's intention, that's the third, that's what we just spoke about. Więc ta, o której mówiliśmy wcześniej, jest intencją. O której przed chwilą You want your intention to be aligned with your passion. Więc chcę, żeby twoja intencja była w harmonii z tą pasją. You want your passion to be aligned with your well-being, your abundance. Chcesz, żeby twoja pasja była w harmonii z twoim dobrostanem, z twoją obfitością. But then in the heart level, the question is, how can I share this? Z poziomu serca ważne jest, żeby zadać sobie pytanie, jak chcę się tym dzielić. Notice the difference. It's, for example, instead of saying, how can I find a job? Więc zauważ różnicę. Zamiast pytać się, jak mogę znaleźć pracę, You ask, where can I really make a contribution? pytasz siebie, gdzie tak naprawdę mogę wnieść wartość, swój wkład. It's similar, but it's very different. Jest podobne, ale ta różnica jest znacząca. Have any of you come in contact with the program known as mindfulness-based stress reduction? Ktoś z was spotkał się z praktykami, z kursami mindfulness. In companies, institutions, many places, they're beginning to teach this. A w wielu miejscach zaczynają tego uczyć. Wielu firm. And especially in medical places. Zwłaszcza w branży medycznej. So I know the man who started this. I znam człowieka, który to rozpoczął. Very interesting story Bardzo interesująca about historia. the community in the heart. Właśnie związana z tym obszarem serca. He was a molecular biologist. Był biologiem molekularnym, So he knew that scientific community. więc znał tą społeczność naukową. He was also a very serious student of Buddhist meditation. Not superficial, very serious. I też był bardzo zaawansowanym, takim oddanym studentem medytacji buddyjskiej. And he really felt that there were things in that practice that could help people. I mocno w to wierzył, że w tych praktykach są rzeczy, które mogą ludziom pomóc. He said, but if I teach Buddhism, I'll just have a few marginal people come. No ale jeżeli zacznę uczyć buddyzmu, to będę miał tylko kilku niszowych odbiorców. But my community is the scientific. Moją społecznością jest społeczność naukowa. So can I put this in scientific language? Więc czy mogę to przetłumaczyć na język naukowy? Which he did. I to zrobił. And these programs are going on in hospitals, companies. I te programy są teraz nauczone w szpitalach, w firmach. So the question here is, how do I connect with community?
Więc pytanie tutaj w tym obszarze jest takie, jak mogę połączyć się ze społecznością? Because another name for community is Ponieważ inną nazwą na słowo społeczność jest rynek. when you know your community, you know the people who will be interested in your work. Więc jeżeli znasz swoją społeczność, znasz ludzi, którzy są zainteresowani pracą. There's a company in the United States that makes beer, Jest taka firma w Stanach, która produkuje piwo, Anheuser-Busch. Anheuser-Busch. And there were big floods in their area, Missouri, big floods. Były tam w Missouri, gdzie oni są duże powodzie. And people didn't have water to drink. Nie było w pewnym momencie wody pitnej. They took hundreds of thousands of beer bottles and filled them with clean water and distributed. Więc oni wzięli tysiące czy setki tysięcy butelek piwa i wypełnili je wodą. Because they are connected to our community. Ponieważ wychodzili z założenia, że to jest nasza społeczność. So here's my question to you. Who is your community? Więc chcę wam zadać to pytanie. Who are the people who will be interested in your service? Kto jest twoją społecznością? Kim są ludzie, którzy będą zainteresowani twoimi usługami? And can you imagine maybe two other communities that might be interested in your service? Czy możesz sobie wyobrazić dwie inne społeczności, które również będą zainteresowane tymi produktami, usługami? Or your project, Albo twoim projektem, or your product. albo twoim produktem. So abundance, passion, focus, and sharing, community. Więc obfitość, pasja, intencja, skupienie, dzielenie się, społeczność. These are the paradigms that I'm working. To są właśnie paradygmaty, z którymi ja pracuję. Would anybody like to say anything or ask anything? Czy chcecie coś skomentować albo Go zadać jakieś deeply and pytania? deeply. Jest kilka pytań Yes. i komentarzy. Okay, so A możesz się wrzucić, tak. ja bym przetłumaczył. Ten akurat jest po angielsku. Po angielsku? No to czytaj. Możesz czytać. Being able to live without working 40 hours a week at some job would be a miracle. That's good. Okay. Very good. Let's stop there for 1 second. Zatrzymałem się na tym. Ja przetłumaczę jeszcze pytanie może, bo nie wiem, czy wszyscy. Więc ktoś skomentował, że powtórz to, Łukasz, bo ja do końca nie... Tak, being able to live without working 40 hours a week at some job would be a miracle. Being able to work, To live without working 40 hours a week. czyli przeżyć bez pracowania 40 godzin w tygodniu to cud. One thing, Jedna rzecz. Komentarz. when you start to reconstruct your life creatively, Kiedy zaczynasz rekonstruować swoje życie w sposób kreatywny, you don't throw out your past. You have to integrate your past. nie chodzi o to, żeby odciąć się od swojej przeszłości. Chodzi o to, żeby ją zintegrować. There's something in the past here that I noticed. Zauważyłem coś w przeszłości tutaj. Because when I first came here, it was just changing over from one paradigm to another. Ponieważ kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Polski, zmieniał się właśnie bardzo mocno paradygmat. The communist paradigm is one of community and working together. Paradygmat komunistyczny mówi o tym, że mówi o komunii, o wspólnej współpracy. That's nothing to throw out. I tym nie ma niczego, co trzeba wyrzucać. We can incorporate it. Możemy to wziąć. For example, Na przykład. imagine an alien species comes and lands in the suburbs. Wyobraźcie sobie, że kosmici obcy lądują gdzieś na przedmieściu. And he's walking around and he sees every house has their own lawnmower. I widzą, że każdy ma swój trawnik, swój kosiarkę. Might think that's very strange I może myśleć, to jest dziwne. because you use your lawnmower like once every 2 weeks. Ponieważ używasz tej kosiarki raz w 2 tygodnie.
Why can't we figure out ways to share it? Dlaczego nie możemy wynaleźć sposobu, żeby dzielić się nią? I live in a house which is a community of five other people living. Żyję w takim domu, który jest swego rodzaju komuną z 5 innymi osobami. We do our own cooking. We grow a lot of food. Uprawiamy własne jedzenie, własną żywność. We play a lot of music, Gramy ze sobą razem na instrumentach. so we don't have to spend that much money going to concerts. Nie musimy wydawać tyle pieniędzy, żeby chodzić na koncerty. In other words, what I'm trying to say is, a conscious community can reduce the work week. Więc to, co próbuję pokazać, to to, że świadoma komuna może zredukować potrzebę pracy przez tyle godzin. Now, if I'm the boss of a company, Jeżeli ktoś znajdzie szefa firmy, and somebody calls me up and says, I can't come into work today because I don't feel well, powiem mu, że wiesz co, nie mogę dzisiaj przyjść do pracy, bo się źle czuję. I will say, great, Ja powiem, super, because I know that if my people feel well, we'll produce more in less time. ponieważ ja wiem, że ludzie są bardziej produktywni i efektywni, kiedy czują się dobrze. In the very early days when I was doing this work, We wczesnych latach, kiedy zaczynałem swoją karierę, I had a man who come to a workshop, przyszedł pewien mężczyzna na warsztat. and he said when he was a young man, he went to visit the island of Tahiti. I on w młodości odwiedził taką wyspę. And before he went to Tahiti, he thought we're very advanced because we work 5 days a week and take 2 days off. I zanim pojechał na to Tahiti, no to pracował 5 dni w tygodniu i 2 dni wolne. He went to Tahiti, and they work 2 days a week and take 5 days off. A na Tahiti było odwrotnie. Oni pracowali przez 2 dni i 5 dni odpoczywali. Is it a miracle, Czy to cud, or is it a different type of social organization? czy to inny sposób organizacji społecznej? Now, you don't move from 40 hours a week to 5 hours a week. I nie chodzi o to, żeby nagle przenieść się z 40 godzin pracy w tygodniu do 5 godzin pracy w tygodniu. That's not a good strategy. To niekoniecznie najlepsze strategia. That's why people who win the lottery, they have very high suicide rates. To dlatego właśnie ludzie, którzy wygrali duże sumy na loteriach, charakteryzują się też wysokim współczynnikiem samobójstw. Because they're not psychically prepared to deal with that kind of money. Ponieważ psychicznie nie są gotowi na tak duże sumy pieniędzy. So I know a man who, when he was in his 30s, he was a dentist. Znam takiego człowieka, który w latach, kiedy miał 30 lat, był dentystą. When I met him in his 80s, he was an artist. Kiedy spotkałem go, miał 80 lat, to był artystą. I said, how did you go from being a dentist to an artist? Więc jak ci się udało dokonać tej transformacji? He said, I started taking 1 day a week to do my art. Więc zacząłem raz w tygodniu chodzić na zajęcia do sztuki. Then I found the market, I found the community, I got to 2 days a week. Potem znalazłem rynek, znalazłem społeczność i przeszedłem na 2 dni. It took me 20 years, Zajęło mi to 20 lat, but he did it. ale zrobiłem. I would say it's a miracle, but it's not at all impossible. Więc powiedziałbym, że jest to cud, ale nie jest to niemożliwe. But it has to be important to know. Tyle, że musi to być dla ciebie naprawdę ważne. And one other thing, I jeszcze jedna rzecz, because it might be coming back. ponieważ mogę tu wrócić. In the 1980s, early 1990s, W latach 80., początku 90. the financial situation on the planet was a little bit different. Sytuacja globalna, finansowa na świecie była troszkę inna. And banks would pay, you could get like 8-9% interest. Więc mogłeś dostać 8-9% odsetek. Now it's like 1%. A teraz jest 1%. So there was a man who used to do a workshop about, what do you call it? It was called Your Money or Your Life. Więc był taki człowiek, który robił warsztat twoje pieniądze albo twoje życie. And he would teach people how to become financially independent. I uczył ludzi, jak zostać finansowo niezależnym. But he said something very interesting. Powiedział coś ciekawego. He said the only people who succeed at becoming financially independent are people who have a good reason to do that.
że jedynymi osobami, które osiągnęły niezależność finansową, były takie, które miały naprawdę dobry powód, żeby to zrobić. So if you were working, let's say 30, 25 hours a week, Więc jeżeli pracujesz na przykład 25-30 godzin tygodniowo, the first thing to look at is what would I do with that time? a pierwszą rzeczą, na którą możesz spojrzeć, to co będę robił z tym czasem. And if you really knew what you wanted to do, Jeżeli naprawdę wiesz, co będziesz z tym czasem robił, you have a lot better chance of creating. masz dużo większą szansę, żeby stworzyć taką sytuację. Następne? Mamy już czas, więc myślę, że albo odpowiemy może później, a resztę może na afterze, tak? Bo jest 10:30. Trzymajmy ramy. Chyba, że jeszcze jedno pytanie. Wiesz co, dajmy z jeszcze dwa, co? Okej. Chwilę, łączmy. Chyba, że to jest widownik też. A question to Rick. He had different professional and life roles, and you are a man. Do you think that are differences for men and women to look for their vocation, abundance, fulfillment for work and life? Thank you for this great meeting. To jest komentarz bardziej, tak? Odnośnie tego, że Rick miał w swoim życiu różne role i dalej też całości zapamiętałem odnośnie też różnej sytuacji chyba, a jest tych dobry. Czy myślisz, Rick, że jest różnica między mężczyznami a kobietami w kontekście szukania własnego powołania, obfitości, spełnienia w życiu i w pracy? No, I understand. Huge question. Yeah. I could hear when you were seeing the question, I could hear one of my students telling me, "Oh, you're so binary." Więc kiedy widzę to pytanie, to w głowie, z tyłu głowy mam jednego z moich studentów, który mówi, jesteś taki binarny. Because I feel that one of the things happening on the planet right now is that we're getting less and less attached to gender as some fixed thing. Ponieważ w dzisiejszych czasach mam wrażenie, że jesteśmy coraz mniej przywiązani do takiego postrzegania płci jako czegoś stałego, czegoś, co wynika z przeszłych przekonań. Women should do this, men can do this. Że kobiety powinny robić to, a mężczyźni tamto. There are some men, male, but they want to do things that are archetypally female. Są tacy mężczyźni, którzy są mężczyznami, czują się mężczyznami, ale chcą robić rzeczy, które archetypicznie przypisane są kobietom. It's interesting. There are a number of very powerful feminist psychologists. Jest taka bardzo mocna feministka, who will say that the workplace will never change until men participate in child rearing. która mówi, że miejsca pracy nigdy się nie zmienią, dopóki mężczyźni nie zaczną zajmować się dziećmi. So I feel what's happening is like these ideas about male and female are dissolving. Więc mam wrażenie, że te wyobrażenia o tych rolach męskich, żeńskich, one się zaczynają rozluźniać, rozpuszczać. You know who had very defined, strong ideals about gender roles? Wiecie, kto miał takie bardzo jasno określone definicje genderów? Yeah, role. Odnośnie właśnie męskich i żeńskich ról? The Nazis. Naziści. They told all the women, stay home and rear, make good children. Więc kobiety zostają w domu i zajmują się dziećmi. So it is true. Right now, in certain professions, it's definitely more difficult for a woman than a man.
Więc to jest prawda. W pewnych rolach, w pewnych stanowiskach jest dużo trudniej kobietom niż mężczyznom. but it's not impossible. Ale to nie jest niemożliwe. And you have to honor your calling. I ważne jest, abyś uhonorował swoje powołanie. If your calling is to be a manager, Więc jeżeli twoim powołaniem jest bycie menadżerem, you have to take that direction. weź ten kierunek. How do you do it with abundance? Jak to robisz z obfitością? Back to sports. Odniosę się znowu do sportu. The first African American baseball player. Pierwszy Afroamerykanin bejsbolista w Stanach. The CEO of a team. Prezydent, CEO, The head. President. więc prezes zespołu. He realized that it was time. We had to integrate baseball. Zaczął sobie zdawać sprawę, że to jest czas, kiedy musimy zintegrować. And there were they were called the Negro Leagues, that were all black. I były takie ligi dla czarnoskórych osób i nazywali je takie właśnie czarnymi ligami. And they had some great players. Tam byli świetni gracze. But this CEO, he didn't pick the most talented player. Ale ten prezes, on nie wybrał tych najlepszych, najbardziej talentowanych. He picked the player who had the most, what's a good word, abundant self-confidence. Wybrał takich, którzy mieli największą pewność siebie. And he said to him, look, people are gonna curse you, people are gonna threaten you, people are gonna spit at you. I powiedział tak, słuchaj, ludzie będą cię przeklinać, będą na ciebie pluć, będą cię poniżać. If you can stay strong Jeżeli możesz zostać wewnątrz silny and not have to fight back, i odpuścić sobie oddawanie, you will open the door for thousands of people. otworzysz drzwi dla tysiąca ludzi. And that's what happened. I tak się stało. To się właśnie stało. One of the things we do in the workshop, Jedną z rzeczy, którą robimy na warsztatach, we explore the messages we got as children growing up about what we can do and what we can't. zagłębiamy się w te informacje, w te przekonania, które dostaliśmy jako dzieci, zebraliśmy jako dzieci o tym, co możemy robić. Often women were told the only thing you could be is a secretary, a nurse, or a kindergarten teacher. I na przykład kobietom mogło się mówić o tym, że mogą być tylko sekretarkami, pielęgniarkami albo opiekunkami przedszkola. So how do you break out of this? Jak się z tego wydobywasz, przełamujesz? One, you have to feel I'm meant to do something else. Pierwsze musisz czuć, że jestem przeznaczony do coś innego. And then you find somebody who can inspire you. I znajdujesz kogoś, szukasz kogoś, kto cię inspiruje. I'm thinking of my own teacher, Myślę o swoim własnym nauczycielu, not my spiritual teacher, my academic teacher, moim nauczycielu akademickim, who in those days it was very hard to get what we call tenure, to become a partner at high-level university. Więc w tych czasach było ciężko dostać się na te wysokie stanowiska na uniwersytecie. And she was better than everybody else, no doubt about it. A ona była lepsza niż inni i w ogóle bez cienia wątpliwości. But a lot of people were not ready to let a woman into that position. Ale wielu ludzi nie było gotowych pozwolić kobiecie na te wysokie stanowiska. And what got her in was what I said. I to, co dało jej ten przełom, to jest to, co opisałem wcześniej. It was community. To była społeczność. Her teachers and other people in the field helped her, wrote letters for her because they didn't know how good she was. Jej nauczyciele i osoby w tej społeczności przepchnęły ją, ponieważ oni wiedzieli, jak dobra. My feeling is that everybody has a place. Mam takie odczucie, że każdy ma swoje miejsce. In the kind of hierarchical, patriarchal, fascist mind, someone tells you what your place is. W takim hierarchicznym, patriarchalnym, faszystowskim sposobie widzenia świata, ktoś mówi ci, co masz robić, gdzie masz być.
In the new world that we're moving into, you got to find your own place. W nowych czasach, w nowym świecie, który stwarzamy, to ty musisz znaleźć swoje miejsce. That's a great challenge. To jest duże wyzwanie. But it's not impossible. Ale nie jest to niemożliwe. You don't worry, you don't lose energy and they're not good, they're prejudiced, they're this, they're that. I szkoda tracić energię na to, że oni są słabsi czy gorsi w sensie jakości, jak ktoś jest uprzedzony. I have friends in Warsaw and they spend all day complaining about Kaczynski and the church. Mam takich przyjaciół w Warszawie, którzy cały dzień narzekają na Kaczyńskiego, na rząd. But that is just going to create more conflict. Ale to tylko tworzy więcej konfliktów. There was a wonderful architect. Był taki wspaniały architekt, His name was R. Buckminster Fuller. Fuller. He said, you do not change a system by fighting against it. Mówił, nie zmienisz systemu walcząc z nim. You change a system by building a new model Zmienisz system budując nowy model, that is so much better, który jest dużo lepszy. it makes the old model obsolete. Jest dużo lepszy od starego, że ten stary deaktualizuje się. I see this happening all over. I widzę to na bieżąco. A lot of people, and I have a lot of compassion with this, I even agree with them. A wielu ludzi, których widzę i mam na nich wiele współczucia, Are complaining about the fact that cash is disappearing as a medium of exchange. narzekają, że gotówka znika jako środek płatniczy. And everything's going to be electronic. I wszystko będzie teraz elektroniczne. And everyone, they're going to know everything you do. I że wszyscy będą wiedzieć o tobie wszystko. But it's inevitable Ale to jest nieuniknione, because it's a better system than paper. ponieważ to jest lepszy system niż papier. And what about knowing what you're going to do? No a co z tym faktem, że wszyscy będą wiedzieć o tobie wszystko? Don't worry. Nie przejmuj się. People will figure out ways to get around them. Ludzie znajdą sposób, żeby sobie z tym poradzić. This coach, Phil Jackson, Ten trener, Jackson, he brought meditation into professional sports. prowadził medytację do sportu profesjonalnego. These seem like the two most opposite things. To wydawało się w ogóle sprzeczne ze sobą. And he taught his players how to be mindful. I on nauczył swoich graczy, jak być uważnym, jak być tu i teraz. And I asked him, I said, look, you're coaching these young millionaire ball players I pytam go, uczysz tych młodych graczy. who are also good I oni są dobrzy. and they want to do things, their way, not your way. I oni chcą robić rzeczy po swojemu, a niekoniecznie tak jak ty im pokazujesz. How did you get them to practice this, to buy into what you're saying? Więc jak ich przekonujesz do tego, żeby to robili. He said something very interesting, Powiedział coś ciekawego, but it's going to be hard to translate because it's based on language. ale może być to trudne do przetłumaczenia, bo to gra słów. See what Martin can do. I zobaczymy, co Marcin sobie poradzi. He said, when you're with a team, Więc mówi, kiedy jesteś z drużyną sports team, sportową, you're together every day jesteś z nimi razem każdego dnia, for months. miesiąc. You're on a bus together, Jesteście razem w you're in autobusie, a hotel together, w hotelu, you eat together. razem jecie. It's a very close connection. To bardzo bliski związek. So he tells the team, he said, we are a conspiracy. Więc powiedział swojej drużynie, tworzymy konspirację, jesteśmy takim klubem spiskowym. And the word conspiracy in Latin, if you separate it, conspire, it means to breathe together. A słowo konspiracja, które pochodzi z łaciny, oznacza dosłownie oddychać wspólnie. That and meditation begins with breathing. A medytacja zaczyna się z oddechem. That's how we got them to start doing this.
Jak przekonałem do tego? It's funny, it's very funny how the universe works. To bardzo zabawne, jak wszechświat pracuje. On the way here, Po drodze tutaj, with Valdek in the car, z Waldkiem w samochodzie, for no reason, bez powodu. I haven't thought about this in 30 years. Nie myślałem o tym przez 30 lat. I was thinking about Bill Jackson's triangle offense. Przyszedł mi do głowy trójkąt Phila Jacksona, ofensywny. He created a different type of configuration in sports, Więc on wymyślił inny sposób konfiguracji sportu. which was not, there was no script, there was no hierarchy. Więc nie było hierarchii, nie było skryptu. You allow the players to spontaneously figure out what's the best way to move this kind of thing. Pozwalał on graczom w sposób spontaniczny odkrywać, jak mają się poruszać. And when you conspire together, you're moving as a team. Więc jeżeli konspirujesz razem, poruszasz się jak drużyna. Paradygmatycznie That is a feminine value. to jest wartość żeńska. Masculine values, the boss, the hierarchy. Paradygmat męski czy wartości żeńskie są bliższe hierarchii relacji szef-pracownik. Feminine value, let's hear everybody's experience. Wartości archetypicznie żeńskie są bliższe dzieleniu się wspólnie w danym kręgu. So we try to create something that makes the old system obsolete. Więc staramy się stworzyć coś, co stary system uczyni nieaktualnym. This I don't think is translatable, but I'll try it. Nie wiem, czy to jest do przetłumaczenia, lecz spróbujemy. This company I was talking about with dogs, Tak, firma, o której mówiłem, gdzie można było psy ze sobą przyprowadzić do pracy. I was speaking to a woman who had a very high position in that company. I rozmawiałem z osobą, z kobietą, która była wysoko na stanowisku. And she had taken a pay cut from a big publisher to come work at this Sounds True company. I przyszła z innego dużego wydawnictwa, gdzie dobrowolnie zdecydowała się na mniejsze zarobki. And I asked her, I said, what inspired you to do this? Why did you do this? I zapytałem jej się, co cię inspiruje do tego? Co inspirowało? And she said, I felt it was time in my life to stop covering my ass and start opening my heart. I ona powiedziała coś takiego, że to jest nasz taki moment w moim życiu, że pora przestać kryć swoją dupę i zacząć otwierać swoje serce. Now, maybe, I don't know how you feel about this, but I think it would be valuable. Myślę, że to może być cenne. I just talked a lot. Mówię dużo. That's an old paradigm. To jest stary paradigmat. Would you be willing to do a, I don't know, 5-minute, 7-minute meditation? Więc mam propozycję, czy chcielibyście zrobić 5-7 minut medytacji? And the purpose of this meditation is not just to achieve some state, Nie chodzi o to, żeby jakieś nie wiadomo jakie poziomy świadomości osiągnąć. but the purpose of this meditation is to, like you're a miner, you're mining gold, you're looking inside for power. Celem tej medytacji jest poczuć się trochę jak górnik, który poszukuje złota wewnątrz. And clarity. Po złoto, a tym złotem jest moc i jasność. So there are 2 or 3 protocols for this. Są tylko 2-3 reguły. One, trust whatever comes to you. Ufajcie, cokolwiek przyjdzie do was. You may not know what it is now, but it's coming from inside you. It has a purpose. Więc możecie nie wiedzieć, co to jest teraz, ale to wychodzi od was i z wewnątrz was i ma swój cel. Ma swój sens. Likewise, don't censor anything. Więc Don't block, don't deny. nie wypieraj niczego sobie. That's enough. So I propose that we just cut the stream, say farewell to our guest online, and we will continue. They can do it with us.
Yeah, but it's after time, so. Oh, I thought it was 11, we had 11 o'clock. Yeah. No, Yeah. All right. So thank you. Thank you. Dziękuję. Dziękuję bardzo. We'll do this. I thought tak we had jest. to- Dzięki wszystkim i pamiętajcie, So I'll make this medytacja to short, but- narzędzie, także używajcie go odpowiedzialnie. To Na razie. będzie Hej. bardzo